Nowe wideorejestratory Mio MiView C595W oraz C595WD skutecznie wspierają kierowcę w czasie jazdy. Potrafią ostrzegać o stacjonarnych fotoradarach oraz aktywnie asystować w czasie pokonywania tras objętych odcinkową kontrolą prędkości. Te kamery o klasycznej formie umożliwiają również obrót celem zarejestrowania przebiegu kontroli drogowej. Tylko sprawdzone kamery samochodowe. Prezentuje Paweł Urbaniak z wideorejestratory24.pl. Cześć! Dzisiaj pochylę się nad nowymi propozycjami od Mio. Model MiView C595W to propozycja jednokanałowa, czyli tylko na przód pojazdu, natomiast model MiView C595WD aktywnie monitoruje nie tylko przód, ale również tył pojazdu. Szczegółowo różnice dzielące te modele omówię później. Zacznę natomiast od cech wspólnych obu wideorejestratorów. Kamery samochodowe Mio z linii modelowej C od lat wyróżniają się zbliżoną formą. Są to klasyczne urządzenia znacząco odstające od szyby przedniej pojazdu już po montażu, czyli nie jest to propozycja dla miłośników dyskrecji, a raczej dla tych, którzy chcą, aby było widać, że pojazd wyposażony jest w wideorejestrator. Tak zamontowana kamera jest też bliżej kierowcy, umożliwia pozostanie w obrębie jego wzroku. Domyślnie w zestawie znajduje się uchwyt na taśmę dwustronną, jednak jeśli chcemy całkowitego powrotu do korzeni, możemy doposażyć się w taki opcjonalny uchwyt na przystawkę, potencjalnie mniej pewny, jednak umożliwiający banalnie łatwe przenoszenie kamery pomiędzy pojazdami. Stara szkoła pełną gębą, jednak tego typu rozwiązania również mają swoje grono zwolenników. Taki rodzaj mocowań umożliwia również szeroki zakres regulacji kamery, a nawet obrócenie jej do wnętrza, chociażby w celu lepszego zarejestrowania przebiegu kontroli drogowej, a takie rozwiązanie ceni sobie część użytkowników. Dodatkowo taki sposób montażu, kiedy kamera jest oddalona od szyby, pozostaje permanentnie w polu widzenia kierowcy, zwiększa czytelność treści wyświetlonych na ekranie. Chociaż osobiście preferuję dyskretne wideorejestratory, to w przypadku tych modeli należy przyznać, że same kamery przednie są niewielkich rozmiarów, a opisany sposób montażu ze stale widocznym wyświetlaczem będzie przydatny w kontekście funkcji wsparcia kierowcy, które te urządzenia posiadają. Kamery samochodowe Mio MiView C595W oraz C595WD oprócz roli czarnej skrzynki są również użytecznymi towarzyszami podróży. Potrafią one zatroszczyć się o portfel kierującego, aktywnie ostrzegając o stacjonarnych fotoradarach. Kamera może poinformować nas o kontroli prędkości w sposób dźwiękowy, ale również na ekranie cały czas będzie prezentować ograniczenie prędkości i co ważne, również naszą aktualną prędkość oraz odległość od fotoradaru. Tutaj właśnie przydaje się dobra widoczność wyświetlacza wynikająca z budowy i sposobu montażu na szybie. Zobaczmy, jak w praktyce wygląda ostrzeganie o fotoradarach. Fotoradar przed Tobą. Fotoradar przed Tobą. Ograniczenie prędkości do. Co więcej, kamery Mio niezwykle ułatwiają pokonywanie odcinkowych pomiarów prędkości. Potrafią wtedy nie tylko wyświetlić po prostu aktualne ograniczenie, ale również pozostały do końca pomiaru czas, dystans, a także co najistotniejsze naszą aktualną średnią prędkość. Jest to nieocenione w praktyce. Przykładowo osobiście mając taką informację, jestem w stanie szybciej pokonywać odcinkowy pomiar na A4, gdzie zazwyczaj natężenie ruchu wymusza częste hamowanie i przyspieszanie. Mając informację o średniej prędkości, tego typu odcinek pokonuje się po prostu pewniej i można bardziej skoncentrować się na tym, co przed pojazdem i w lusterkach, zamiast skupiać wzrok na wskazaniach prędkościomierza. Osobiście ostrzeganie o fotoradarach i prowadzenie przez odcinkowy pomiar prędkości to w mojej ocenie główny wyróżnik tych urządzeń w swoim segmencie cenowym i tylko z tego powodu warto przynajmniej rozważyć te wideorejestratory. Mio MiView C595W to kamera tylko na przód pojazdu, natomiast model MiView C595WD jest wideorejestratorem dwukanałowym, który w zestawie zawiera również moduł kamery mocowanej do szyby tylnej. Czyli zakres objęty monitoringiem jest szerszy zarówno w czasie jazdy, jak i postoju. I gdyby na tym kończyły się różnice pomiędzy modelami, sprawa byłaby prosta. Poleciłbym po prostu wybór kamery na przód i tył. Przejdźmy więc płynnie do tego, jak nagrywają oba wideorejestratory. Niestety, pomimo identycznych modułów przednich w wariancie dwukanałowym brakuje możliwości nagrywania za skutecznym trybem HDR, który to jest dostępny bez podłączonej kamery tylnej. Tryb HDR zwiększa rzeczywistą użyteczność nagrań w charakterze materiału dowodowego.
W skrócie sprowadza się to do tego, że za dnia lepiej wypadnie dwukanałowe Mio C595WD za sprawą szerszego obszaru objętym aktywnym monitoringiem. Kamera nagrywa pliki w rozdzielczości Full HD, które cechują się poprawną użytecznością w charakterze materiału dowodowego. Mało dokuczliwe jest zjawisko rozmycia ruchu, które tutaj jest przeważnie dobrze kontrolowane. Dzięki temu zatrzymanie nagrań pozwala na określenie przynajmniej czytelnych sylwetek i modeli pojazdów, natomiast same tablice rejestracyjne również cechują się w dużej mierze dobrą czytelnością. Również moduł kamery tylnej o oznaczeniu MiView T35 nagrywa użyteczne pliki w rozdzielczości Full HD, które znakomicie uzupełniają obszar objęty aktywnym monitoringiem. Sytuacja komplikuje się w warunkach jazdy nocnej. Mio MiView C595WD dalej wygląda dobrze w zestawieniu z innymi kamerami z tego segmentu bez trybu HDR. Jednak kiedy do gry wchodzi skuteczny tryb HDR, C595WD nie ma startu, a taki właśnie skuteczny tryb HDR znajdziemy w jednokanałowym MiView C95W. Wideorejestrator ten cechuje się znacząco zwiększoną użytecznością nagrań w charakterze materiału dowodowego. Często możemy liczyć na czytelne nie tylko sylwetki pojazdów, ale również tablice rejestracyjne. Tutaj wielki plus da C595W i największa różnica na korzyść wariantu tylko naprzód. Nagrywające z aktywnym HDR Mio C595W radzi sobie dobrze również za dnia. Całościowo należy więc uznać wyższość C595W z trybem HDR nad dwukanałową wersją bez skutecznego trybu HDR w kontekście skuteczności nagrań. Czyli w skrócie C595WD nagrywa dobrze w dzień, natomiast C595W dobrze także w warunkach nocnych. Mamy za sobą nagrania w czasie jazdy, co jednak po zaparkowaniu pojazdu. Kamery Mio wspierają aktywny tryb parkingowy z detekcją ruchu i wstrząsów. Detekcja ruchu jest buforowana, czyli w praktyce mamy uwiecznione również około 5 sekund przed wykryciem ruchu. Za to wielki plus. Niestety w modelu dwukanałowym C595WD tylko kamera przednia aktywnie wykrywa ruch. Po wykryciu zapisywane są nagrania z obu modułów, ale sama detekcja odbywa się tylko z przodu. A szkoda. Aby kamera mogła pracować w trybie parkingowym, musi mieć dostarczone stałe zasilanie. Rekomendowanym do tego rozwiązaniem jest dedykowany adapter stałego zasilania MiView SmartBox 3 USB-C. Tutaj uwaga, przy zakupie kluczowym jest dopisek USB-C, który oznacza, że w zestawie Smartboxa znajdzie się także przejściówka właśnie na ten standard, który jest wymagany przez omawiane kamery. Dedykowany adapter umożliwia zadziałanie funkcji ACC, czyli kamera będzie przechodzić w tryb parkingowy bezpośrednio po wyłączeniu zapłonu. Jeśli zastosujemy adapter inny niż oryginalny Mio, kamera nie będzie reagować na zmianę pozycji zapłonu, ale będzie w stanie przejść w tryb parkingowy po około 5 minutach od zatrzymania pojazdu. Adapter SmartBox 3 USB-C posiada również funkcję automatycznego wyłączenia kamery po 6, 12 lub 24 godzinach monitorowania parkingowego. Ma ponadto możliwość ochrony akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem. Duży plus za dostępne bezpieczne wartości od 12 V przez 12,2, 12,4 aż po relatywnie wysokie 12,6 V. Za to duży plus. Omawiane wideorejestratory samochodowe Mio MiView C595W i C595WD nie funkcjonują w rynkowej próżni. Pochylmy się więc na szybko, jak wypadają na tle bezpośredniej konkurencji. Zakładam, że najczęściej za punkt odniesienia brany będzie bestseller ze stani 70mi. Model A200 również występuje w wariancie jedno- i dwukanałowym. Zacznijmy od wersji tylko naprzód pojazdu. Główną różnicą funkcjonalną dzielącą kamery jest obecność modułu GPS w kamerze Mio. C595W nie tylko potrafi zapisywać na nagraniach aktualną prędkość oraz współrzędne geograficzne, które pozwolą na wyznaczenie trasy przejazdu, ale również, a może przede wszystkim, potrafi aktywnie wspierać kierowcę w czasie jazdy, ostrzegając o kontrolach prędkości. Dodatkowo moduł GPS pozwoli na synchronizację daty i godziny. Tego wszystkiego 70mi A200 po prostu nie potrafi, ponieważ brak mu modułu GPS. Różnicę znajdziemy również w przypadku buforowanego zapisu. W skrócie Mio C595W bufor posiada, natomiast 70mi A200 już nie. Dzięki temu nagrania ze zdarzeń, ręcznie zabezpieczane pliki czy nagrania w trybie parkingowym obejmują również około 5 sekund przed tym, co się faktycznie wydarzyło. W 70mi A200 zapis następuje dopiero post factum.
W ochronie parkingowej mamy dwa różne podejścia obu producentów. W Mio C595W znajdziemy aktywną detekcję ruchu z buforowanym zapisem, natomiast w 70 Mi A200 nagrywanie ciągłe w formie timelapse. Tutaj oba podejścia mają mocne i słabe strony. Istotna różnica kryje się natomiast w samych adapterach zasilania, które są niezbędne do tego, aby kamery monitorowały również w trybach parkingowych. Adapter Mio SmartBox 3 USB-C umożliwia dopasowanie poziomu ochrony akumulatora do posiadanego pojazdu, natomiast w przypadku 70 Mi UP02 dla kamery A200 mamy tylko jeden sztywno ustawiony poziom, który może być zbyt niski w przypadku wielu pojazdów. Czyli adapter zasilania Mio jest droższy, ale też bardziej uniwersalny. Niezmiennie w tym miejscu polecam konsultacje z ASO, czy też wykwalifikowanymi zakładami montażowymi, które świadczą usługi podłączenia wideorejestratorów do instalacji elektrycznej pojazdu tak, aby takie podłączenie zrobione było po prostu dobrze. Przechodząc do podstawowej funkcji kamer samochodowych, zarówno C595W, jak i A200 zapisuje Full HD z HDR, więc tutaj remis nie jest to jednak takie proste. W większości sytuacji faktycznie obie mają zbliżoną użyteczność w charakterze materiału dowodowego, jednak to układ optyczny 70 Mi A200 zapewnia wyższy poziom użytecznej skuteczności, a tym samym lepszą czytelność w trudniejszych sytuacjach. Widać to najlepiej oceniając takie pojazdy znajdujące się na skrajnych pasach ruchu. Również w miejscach stanowiących duże wyzwanie dla algorytmów kompresji rysuje się przewaga 70 Mi A200. Przewaga 70 Mi A200 pozostaje zachowana również w nocy. Obie kamery mają znakomicie skuteczny w swoim segmencie cenowym HDR, czyli czytelność w nocy jest bardzo wysoka. W skrajnie najtrudniejszych warunkach lepiej radzi sobie jednak 70 Mi A200. Jak sytuacja wygląda natomiast przy wariantach dwukanałowych na przód i tył pojazdu? Wszystko pozostaje wtedy bez zmian, za wyjątkiem braku HDR w Mio C595WD. 70 Mi A200 Dual Set natomiast również z podłączoną kamerą tylną zachowuje ten fenomenalnie skuteczny HDR. Tak więc w przypadku wersji tylko naprzód Mio C595W ma wyższą funkcjonalność dodatkową za cenę trochę tylko słabszej użyteczności nagrań. W przypadku wersji dwukanałowych C595WD musi uznać znaczącą przewagę pod względem skuteczności rejestrowanego obrazu, ponieważ C595WD nie posiada skutecznego trybu HDR w wariancie tym dwukanałowym, natomiast 70 Mi A200 Dual Set taki tryb skuteczny HDR w module przednim w wariancie dwukanałowym posiada. Kamery samochodowe Mio MiView C595W i C595WD stanowią ciekawe odświeżenie gamy modelowej Mio. Względem swoich poprzedników dodają moduł Wi-Fi, a więc możliwość wsparcia aplikacji mobilnej, co jest krokiem we właściwą stronę. Z obu tych wideorejestratorów osobiście o wiele bardziej przekonuje mnie wariant tylko naprzód, czyli MiView C595W. Kamera jest skuteczna wtedy w każdych warunkach i stanowi niesamowicie atrakcyjną propozycję dla szukających dobrego i niedrogiego wideorejestratora z ostrzeganiem o fotoradarach. Co natomiast z nagrywaniem tyłu? Osobiście zamiast wariantu dwukanałowego C595WD preferowałbym naprzód skuteczniejsze 95W, natomiast na tylną szybę któryś z najmniejszych wideorejestratorów, przykładowo również Mio J30. Reasumując od siebie polecam Mio C595W, jeśli szukamy urządzenia z niskiego przedziału cenowego o wysokiej skuteczności nagrań w charakterze materiału dowodowego oraz z funkcją ostrzegania o fotoradarach. A w tym miejscu serdecznie dziękuję za uwagę i poświęcony czas. Do następnego razu. Subskrybuj nasz kanał na YouTube, obserwuj media społecznościowe i stronę wideorejestratory24.pl.